Hej, hej, witam w kolejnym odcinku z informacjami o DLC z obozu kredowego do gry Jurassic World Evolution 2. W piątek odbył się live na kanale Jurassic World Evolution, na którym część z was może była, a może nie. Mnie na nim nie było, bo byłem w pracy. W każdym razie została na nim pokazana, mam wrażenie, że praktycznie cała zawartość nadchodzącej aktualizacji, jak i część zawartości DLC, o czym dzisiaj trochę opowiem. Ale więcej już nie gadam i lecimy z materiałem. Zapraszam. Na sam początek sprawdza się scenariusz, o którym mówiłem ostatnio. Mianowicie dementowałem tutaj teorie spiskowe, że edytor, który dostaniemy, da możliwość tworzenia młodych dinozaurów. I na ostatnim live'ie u Frontier pokazali, jak to działa, i okazało się, że mam rację w 100%, czyli będzie to kompletny podgląd tego, jak każdy gatunek może wyglądać z poszczególnym skinem i kolorem. O takiej i takiej porze dnia, gdy słońce jest nisko czy wysoko i czy patrzymy na niego pod słońce, czy też nie. Zatem mogę zostać Watsonem Sherlocka Holmesa. Przejdźmy do Parasaurolofa, bo wygląda on naprawdę super i jak mówiłem w poprzednim odcinku, wreszcie dostałem powód, żeby prowadzić rozgrywkę w nocy, bo to, jak on wygląda, to jest po prostu coś nie do opisania. I z tego co widzę, to dostajemy go w dwóch różnych jakby wariantach kolorystycznych, świecący na biało i na różowo, ale może tylko mi się tak wydaje. Następny wariant kosmetyczny, czyli Ruzia. Dorosły wariant ankylozaura i tutaj, podobnie jak w przypadku parasaurolofów, również jest to skin bardzo dobrze odwzorowany do oryginału z serialu. Skórka dopracowana w każdym szczególe, nawet odcień kolorystyki jest identyczny. Scorpiorex również jest bardzo dobrze odwzorowany. Powtórzę się, jedni go lubią, inni nie, ale jak na niedorobioną hybrydę, to Frontier odwaliło kawał dobrej roboty. W moich parkach raczej nie będzie on raczej gościć, ale jest to pewnego rodzaju mrugnięcie okiem do fanów, zatem rozumiem i nie kwestionuję. Generalnie to na początku podchodziłem sceptycznie do informacji o trybie pierwszoosobowym, no bo w sumie po co? Bo przecież jest tutaj Capture Mode i tak dalej. Ale jak zobaczyłem, jak to działa w praktyce, to jednak zmieniłem zdanie, bo teraz gra, powiedzmy, automatycznie w tym trybie ustawia nas na tej samej wysokości co naszych gości. I możemy nieco bardziej poczuć wielkość tych wszystkich obiektów, wielkość dinozaurów. No jednak robi to robotę. A, no i oczywiście nie mogę tutaj zapomnieć o dodanej latarce. Niby mała rzecz, ale jednak jest w niej coś, co dodaje klimatu. Rzut oka na dekoracje, które dostaniemy. Interfejs wyboru danej rzeczy wreszcie jest przejrzysty i nie trzeba scrollować całej listy, tylko wszystko jest jedno obok drugiego, więc zmiana oczywiście na plus. Dostajemy sporo nowych oznaczeń, takich jak awiarnie, laguny, Jurassic Tour czy żyrosfery. Moje prośby dotyczące większej ilości fontan zostały wysłuchane i z tego co widzę, to dostajemy chyba 4, jeśli dobrze widzę. Zostają dodane figurki bursztynów, o co większość z was prosiła, niczym z głównej alei w Jurassic World, szkielet spinozaura, nowe kwietniki i donice. Są też platformy dla latających gatunków do awiarni, na których mogą one oczywiście siadać tak samo jak na platformie widokowej. Niskie betonowe murki, cała masa asortymentu, nazwijmy to bardziej takiego organizacyjnego, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, czyli namioty, cysterny, jakieś dźwigi nawet widzimy, składziki, klatki transportowe i tak dalej. No jest tego cała masa i teraz raczej większość z nas znajdzie coś dla siebie. A, no i zostają dodane jeszcze drzewa, tak jak w jedynce, czy z modyfikacji Expanded Scenery, więc od teraz możemy je stawiać jako pojedyncze sztuki. W zależności w jakim gramy klimacie, takie będziemy mogli stawiać. Niestety nie ma tutaj połączenia między klimatami, na zasadzie, że w klimacie tropikalnym stawiamy sobie drzewa z klimatu alpejskiego. No niestety nie. Ale najważniejsze w tym jest to, że te drzewa nie będą tylko dekoracyjne, ale jeśli macie włączony komfort dinozaurów, to będą one mogły uzupełniać zapotrzebowanie gatunków na ilość lasu dookoła. Zatem to jest również dobra wiadomość. Pierwszą rzeczą, jaką się z nami podzielili na tym live'ie, była w zasadzie zawartość, moim zdaniem, kompletnie nikomu niepotrzebna i nie pełniąca żadnej roli.
czyli ekspedycje i badania w sandboxie. Serio? Kto w sandboxie chce wysyłać ekspedycje i badać skamieliny, żeby odblokować dinozaury? W sandboxie się skupiamy raczej na tworzeniu jak najładniejszych parków i wybiegów. No, chyba że nie chciało ci się przechodzić kampanii, trybu wezwania czy teorii chaosu, to wtedy tak. Dostajesz możliwość odblokowania dinozaurów, ale za każdym razem, w każdej nowej lokalizacji, w każdym nowym sandboxie musi się odblokowywać jeszcze raz, także trochę beka. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli ci się spodobało, to koniecznie zasubskrybuj kanał, żebyś nie przegapił żadnych nowych informacji, a tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.